Grudzień 1993 roku. Kraków. 24-letni student 4. roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego stoi przed dylematem, który zmieni całe jego życie. Od miesięcy otrzymuje pogróżki. Ktoś żąda pieniędzy. Grozi jemu i jego rodzinie. Ma przed sobą dwie drogi: zgłosić się na policję lub samemu znaleźć sprawców. Wybiera tę drugą. To, co wydarzy się później, stanie się jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw sądowych lat 90. Proces, który będzie ciągnął się przez 10 lat. Sprawa, która przejdzie przez wszystkie instancje. Od sądu rejonowego, przez wojewódzki, aż po Sąd Najwyższy. Zanim jednak przejdziemy do samego śledztwa, musimy cofnąć się o kilka miesięcy. Do września 1992 roku, bo to właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Autobus z Krynicy do Krakowa. Zbigniew Ziobro wraca na studia. W autobusie przypadkiem spotyka kolegę z liceum, Jarosława G. Ten nie dostał miejsca w akademiku. Szuka stacji. Ziobro ma mieszkanie. 4-pokojowe mieszkanie przy ulicy Fałata w Krakowie. Proponuje koledze pokój, gest życzliwości, poczucie samotności, a może po prostu potrzeba towarzystwa, bo według wspomnień znajomych z tamtych lat Ziobro był wtedy osobą inną, zamkniętą w sobie. Nie miał szerokiego grona przyjaciół, nie uczestniczył w typowym studenckim życiu. Co tydzień wracał do rodziców. Sam później zeznał przed sądem, że w tamtym czasie jedynymi kolegami byli Jarosław i Marek. Jarosław postanowił to zmienić. Wprowadzić kolegę w studenckie życie. Organizował spotkania, zapraszał na imprezy. I tak Ziobro poznał drugiego kluczowego bohatera tej historii. Marka, studenta Akademii Rolniczej. 3 studenci, 3 kompletnie różnych ludzi. Ziobro, poukładany, skupiony na nauce, wycofany. Jarosław i Marek, jak oni sami wspominali, używający życia, imprezujący. Jeden z ich kolegów powiedział później: on był bardzo usztywniony, a my zachowywaliśmy się jak typowi studenci. Zbyszek próbował z nami, ale nie potrafił. Zastanawialiśmy się, czy to chodzi o jego kompleksy, czy może nosi w sobie jakąś głęboko skrytą tajemnicę. Próbowali wciągnąć go w swój świat. Organizowali spotkania w akademikach, chodzili na dyskoteki, ale Ziobro siedział sztywny, nie swój. W końcu postanowili zmienić taktykę. Spotkali się w bardziej kameralnym gronie. 3 kolegów, 3 koleżanki. W mieszkaniu Ziobry. Przed sądem Ziobro zeznał później: wypiliśmy razem, rozmawialiśmy na różne tematy. Wtedy poznałem postawę oskarżonego wobec życia. Ważne było to, aby używać życia nawet kosztem innych. Po niecałych 2 miesiącach coś pękło. Ziobro podjął decyzję. Wyprosił Jarosława z mieszkania. W zeznaniach policyjnych tłumaczył to prostymi słowami. Kolega był egoistyczny, a jego czasowe zamieszkiwanie coraz bardziej się przedłużało. W wywiadzie wiele lat później, gdy był już ministrem sprawiedliwości, przedstawił nieco inną wersję. Powiedział, że z kilku dni, na które się umówili, zrobiło się kilka miesięcy, że najpierw prosił grzecznie bez skutku, że w końcu musiał być stanowczy. A jak to zrobił? Sam przyznał, oszukał kolegę. Powiedział mu, że musi zwolnić pokój, bo na kilka miesięcy wprowadza się ojciec. Ziobro zeznawał później, że rozstali się w zgodzie, ale coś go zaniepokoiło. Wśród zwróconych kluczy ten do domofonu wyglądał inaczej niż pierwotnie dorobiony. Miało mu to potwierdzić 2 ślusarzy, do których się udał. I tutaj Ziobro podejmuje dziwną decyzję. Zamiast po prostu wymienić zamek w drzwiach, idzie do dzielnicowego. Informuje go o tym kluczu. Mówi, że w związku z tym obawia się jakichś kłopotów w przyszłości. Policjant wysłuchał tego, nazwijmy to, zapobiegawczego donosu, ale żadnej notatki nie sporządził, bo nie doszło do przestępstwa, nie było czego zapisywać. I zaczęło się. Początek 1993 roku. Ziobro zaczyna otrzymywać głuche telefony. Ktoś dzwoni i milczy.
Potem przychodzi pierwszy anonim. Litery wycięte z gazet, jak w filmach sensacyjnych. Treść jednoznaczna, żądanie pieniędzy, groźby. Jeśli chcesz skończyć nauki, posłuchaj naszych rad. My nie żartujemy. Zgłosimy się. Czekaj. 8 milionów starych złotych, potem 100 milionów, na końcu 30 milionów. Ziobro stoi przed kluczową decyzją. Co zrobić? Pamiętajmy o kontekście czasów. Początek lat 90. Polska tuż po transformacji. System sprawiedliwości w przebudowie. Zaufanie do policji jest, no cóż, niewielkie. Wiele osób ma negatywne doświadczenia z organami ścigania. I Ziobro również. Ma już za sobą tę wizytę u dzielnicowego, który wysłuchał go i nic nie zrobił. Więc podejmuje decyzję. Będzie działał sam. Później, w wywiadzie, tłumaczył to tak. Nie miałem zaufania do policji. Obawiałem się, że podejdą do tego rutynowo. Chciałem się przeciwstawić w sposób aktywny do działań sprawców. Student prawa staje się detektywem amatorem. Od razu wie, kto stoi za tym wszystkim. Jest przekonany, że to Jarosław i Marek. Ale przekonanie to jedno. Potrzebuje dowodów. Twardych, sądowych dowodów. I tutaj zaczyna się, no cóż, nazwijmy to nietypowe śledztwo. Przez prawie rok Zbigniew Ziobro prowadzi operację, która bardziej przypomina thriller szpiegowski niż działania ofiary szantażu. Zacznijmy od pierwszej metody. Nazwijmy ją testem grafologicznym. Ziobro zauważa, że pierwszy anonim jest pisany literami wycinanymi z gazet. W rozmowie z Jarosławem, pozornie przypadkowo, wspomina, że sprawcy popełniają błąd, że powinni pisać drukowanymi literami, bo takie pismo jest o wiele trudniejsze do rozszyfrowania przez grafologów. I co się dzieje? Następny anonim przychodzi właśnie drukowanymi literami. Dla Ziobry to dowód. Jasny, oczywisty dowód. Podpuścił sprawcę, ten dał się złapać w pułapkę. Druga metoda – prowokacja finansowa. Ziobro puszcza wśród kolegów informację, że dostanie od dziadka 200 milionów starych złotych. To niemała suma jak na studenta. I nagle, w kolejnym telefonie od szantażysty, pojawia się żądanie 100 milionów. Nie 8 jak poprzednio, dokładnie 100. Ziobro idzie dalej. Umawia się z Jarosławem i Markiem w pubie na krakowskim rynku i pokazuje im wyciąg z konta bankowego, zyski z akcji Banku Śląskiego. Dokumentuje, że ma pieniądze. Marek wspominał później. Wydawało się nam dziwne, że pokazuje dowód. Skoro mówił, że zarobił, to wierzyliśmy mu. Nie potrzebowaliśmy żadnego potwierdzenia. Ale dla Ziobry to nie był zwykły popis. To była przemyślana strategia. Chciał udowodnić przed sądem, że koledzy dokładnie znali jego sytuację finansową, że mieli motyw. Przed sądem wyjaśnił swój zamiar dokładnie. Zakładałem, że jeśli to oni są sprawcami, to anonimy się nasilą. Tak też się stało. Trzecia metoda. I tutaj wchodzimy na bardzo cienki lód. Ziobro postanawia zdobyć próbki głosów kolegów. Chce je porównać z głosem telefonicznego szantażysty. Ale jak to zrobić, żeby nie wzbudzić podejrzeń? Wkłada pod marynarkę włączony dyktafon. Idzie do Marka, do akademika i prosi, żeby sprzedał mu marihuanę. Tu mamy dwie całkowicie sprzeczne wersje tej samej rozmowy. Według Marka, powiedziałem mu, że mogę dać za darmo, bo wtedy posiadanie małej ilości było dozwolone, ale handel już nie. On nalegał, żebym mu sprzedał. Chciał koniecznie zapłacić. Dopiero przed sądem wyszło na jaw, że Ziobro nagrywał całą rozmowę. Szukał dowodu, że Marek handluje narkotykami. Ale Ziobro zeznał inaczej, że to Marek oferował mu narkotyki za darmo, że chciał go uzależnić. Dwie osoby, jedna rozmowa, dwie całkowicie różne wersje. Kto mówi prawdę? Grudzień 1993. Minął prawie rok od pierwszego anonimu. Ziobro dostaje kolejny list, tym razem z konkretnymi instrukcjami. Ma zapakować 30 milionów złotych do worka foliowego. Ma czekać na wiadomość o miejscu dostarczenia pieniędzy. I tutaj Ziobro podejmuje decydujący krok w swoim śledztwie. Idzie do Jarosława i Marka. Mówi im, że jest gotów zapłacić okup, ale prosi ich o pomoc.
Mają się ukryć i obserwować, kto przyjdzie po pieniądze. Z perspektywy Ziobry to kolejny test, kolejna prowokacja. Chcę zobaczyć ich reakcję. Z perspektywy kolegów próbują pomóc przyjacielowi w potrzebie. Tłumaczą mu, że to zły pomysł, że lepiej zgłosić sprawę na policję, która wie, jak zorganizować kontrolowane przekazanie okupu. Albo niech chociaż wynajmie jakiegoś detektywa, ochroniarza. Ale Ziobro upiera się. Przekonuje ich, że ma przeczucie, kto to może być, że musi to zrobić na swój sposób. W końcu się zgadzają. Powiedzą mu, gdzie mają czekać. 17 grudnia Ziobro dostaje list polecony. O 12 ma złożyć okup przy toaletach niedaleko domu handlowego Jubilat. I tu następuje punkt zwrotny całej tej historii. Mimo wcześniejszych ustaleń Ziobro nie informuje kolegów o miejscu spotkania z szantażystą. 4 godziny przed czasem przekazania okupu zgłasza się na policję i wskazuje Jarosława oraz Marka jako sprawców. 14 stycznia 1994 roku. Godzina 6 rano. Policja w kajdankach zabiera z akademika Jarosława i Marka. Marek wspominał później. Przez całą drogę na komendę robiłem rachunek sumienia. Nie miałem pojęcia, o co chodzi. Myślałem, że może ktoś pobił się na dyskotece. Może znaleźli u kogoś narkotyki. Nie miałem pojęcia. Na komendzie widzi roztrzęsionego Jarka. Nadal nic nie rozumieją. Dopiero po chwili dowiadują się, są tu z powodu Zbyszka, ich kolegi, tego, któremu obiecali pomoc w złapaniu szantażysty. Jarosław zeznaje śledczym: jesteśmy trójką kolegów. Nie dochodziło między nami do żadnych nieporozumień. W dniu dzisiejszym dowiedziałem się, że Zbyszek podejrzewa mnie o te anonimy. Marek mówi to samo. Dodaje, że zna sprawę, bo Ziobro prosił ich o pomoc w ujęciu sprawców. Dochodzi do konfrontacji. 3 koledzy, twarzą w twarz. Ziobro patrzy im w oczy i mówi: jestem w pełni przekonany, że to Jarosław z Markiem są sprawcami tych anonimów. Dodaje, że wszystkie rozmowy, które z nimi przeprowadził podczas swojego prywatnego śledztwa, tylko utwierdziły go w tym przekonaniu. Jarosław odpowiada wprost: to wierutne kłamstwo. Chora wyobraźnia Zbigniewa Ziobry doprowadziła do tej sytuacji, że obaj się tutaj znajdujemy. Marek jest jeszcze bardziej dosadny. Uważam, że pokrzywdzony Zbigniew Ziobro ma zmiany w mózgu. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Z anonimami nie mam nic wspólnego. Pod okiem policjantów obaj przepisują anonimy. Słowo w słowo. Próbki pisma lądują na biurku biegłego pismoznawcy, doktora habilitowanego Antoniego Felusia. Po 53 godzinach badań pada wynik. Autorem anonimów jest Marek. 24 lutego Marek zostaje aresztowany pod zarzutem dokonania wymuszenia rozbójniczego na Zbigniewie Ziobrze. Po 48 godzinach wychodzi z dozorem policyjnym. Z wywiadu środowiskowego wynika, że nie był notowany. W miejscu zameldowania ma dobrą opinię. Rodzice są nauczycielami z bardzo dobrą opinią w miejscu pracy. Ziobro zjawia się jeszcze w prokuraturze z uzupełnieniem. Jeśli listy pisał Marek, to zapewne robił to za namową Jarosława. Czerwiec 1994. Przed krakowskim sądem staje 24-letni Marek, oskarżony o szantaż. Ale na sali jest też drugi 24-latek, Zbigniew Ziobro. Tym razem nie jako świadek, jako oskarżyciel posiłkowy. To niezwykła sytuacja. Student prawa, który sam prowadził śledztwo, występuje teraz w roli quasi-prokuratora. Może zadawać pytania, wnosić o dowody, argumentować. Osoby obecne w sali zapamiętały jego zaangażowanie. Szczegółowo przedstawiał swoje śledcze metody. Tłumaczył każdy krok, każdą prowokację, każdy test. Zaprosił na widownię kilka osób z roku, świadków jego determinacji. Obrońca Marka walczył zaciekle. Wnosił o powołanie drugiego grafologa. Zarzucał opinii Felusia, że jest niepełna, że materiał porównawczy był pobrany w sztucznych warunkach. Marek przecież przepisywał anonimy słowo w słowo pod dyktando policjantów, że nie uwzględniono spontanicznych pism oskarżonego.
Po 3 miesiącach procesu pada wyrok. Rok więzienia w zawieszeniu na okres 3 lat. 5 milionów złotych grzywny. Dla młodego asesora Tomasza Kudly decydująca była opinia Felusia. Innych biegłych nie poprosił o ekspertyzę. Żona Marka K. trafia do szpitala na podtrzymanie ciąży. Zbigniew Ziobro wygrał. Student prawa pokonał system. Udowodnił swoją rację. Znalazł sprawcę. Ale po pierwszym wyroku skazującym do sądu i prokuratury przychodzi kolejny anonim. Tajemniczy, niepokojący. Ziobro i grafolodzy są w błędzie, utrzymując, że anonimy pisał znajomy Ziobro. Wszystkie listy są pisane przeze mnie. Proszę o uwolnienie od oskarżenia niewinnego człowieka. Kto go napisał? Dlaczego? To pozostaje tajemnicą do dziś, ale ten jeden list zmienia wszystko. Sąd wojewódzki uznaje wniosek obrońcy Marka o rewizję wyroku. Sprawa wraca do sądu rejonowego. Tym razem sąd powołuje nowego biegłego, Ewę Fabiańską z Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Przeprowadza szczegółową analizę, bada szeroki materiał porównawczy i po dokładnych badaniach stwierdza, że anonimy prawdopodobnie nie zostały nakreślone przez oskarżonego. Dwaj grafolodzy, 2 całkowicie sprzeczne opinie. Ziobro nie poddaje się. Wnosi o przesłuchanie swojego 19-letniego brata Witolda. Brat zeznaje, że kiedy szantażyści dzwonili do domu w Krynicy, on podsłuchiwał z drugiego aparatu. Słyszał, co mówią do rodziców i rozpoznał wtedy głos Marka. Jest tylko jeden problem. Witold nigdy nie słyszał głosu oskarżonego na żywo. Nigdy go nie spotkał. Skąd więc go rozpoznał? Otóż brat Zbigniew odtworzył mu wcześniej nagranie z magnetofonu i na tej podstawie Witold zidentyfikował głos Marka. Ziobro chce dołączyć te kasety z nagraniami głosów kolegów jako dowód w sprawie. Sędzia dr Andrzej Zachuta nie uwzględnia wniosku. Nagrania zostały zrobione bez wiedzy rozmówców, a dodatkowo, jak przyznał sam Ziobro, nie zawierają gróźb karalnych. Nie mogą być brane przez sąd pod uwagę. I pada wyrok. Sędzia Zachuta uniewinnia Marka. Ale to nie jest zwykłe uniewinnienie. W uzasadnieniu pada fragment, który do dziś budzi kontrowersje. Cytuję. W postępowaniu pokrzywdzonego zauważa się eskalację stanowiska prezentującego nienawistny stosunek do oskarżonego. W ostatniej fazie procesu Zbigniew Ziobro włącza w obręb podejrzeń elementy polityki i światopoglądu, a nawet przestępcze. Podejrzewa oskarżonego o usiłowanie włamania do mieszkania, co wskazuje na zupełne stępienie racjonalnego myślenia pokrzywdzonego. Ta irracjonalność udzieliła się również bratu pokrzywdzonego, który nie znając osobiście oskarżonego, rozpoznaje nawet jego głos przez porównanie go z odtwarzanym głosem z magnetofonu. Stępienie racjonalnego myślenia to bardzo mocne słowa o studencie prawa. Sędzia pisze też o bardzo emocjonalnym stosunku rodziny Ziobrów do całej sprawy. Ale czy to sprawiedliwa ocena? Z perspektywy sędziego, student prowadził obsesyjne śledztwo. Prowokował, nagrywał bez zgody, oskarżał bez wystarczających dowodów, wciągnął w to całą rodzinę. Z perspektywy Ziobry był ofiarą szantażu. Nie mógł liczyć na policję, która go wcześniej zignorowała. Musiał sam się bronić, zbierał dowody najlepiej jak potrafił. Prokurator odwołuje się od wyroku na 6 stronach. Ziobro pisze 16 stron swojej apelacji. Nie poddaje się. Walczy dalej. Wyrok uniewinniający zostaje utrzymany przez sąd wyższej instancji. Została ostatnia droga. Kasacja do Sądu Najwyższego. Rok 2001. Zbigniew Ziobro nie jest już studentem prawa. Jest wiceministrem sprawiedliwości w resorcie Lecha Kaczyńskiego. Kasacja w jego sprawie trafia do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy przychyla się do kasacji. Argumentacja jest logiczna. 2 sprzeczne opinie grafologiczne wymagają trzeciej, rozstrzygającej. Sprawa wraca do Krakowa, ale tym razem nie będzie zwykłego grafologa. Sąd powołuje najlepszych ekspertów w kraju, biegłych z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. To nie jest już prosta ekspertyza studenckich anonimów.
To dokładna, naukowa analiza na najwyższym poziomie. 174 godziny badań. Koszt prawie 6000 złotych. I pada wynik. Teksty listów anonimowych nie zostały wykonane przez Marka K., ale eksperci odkrywają coś jeszcze. Coś, co może być kluczem do całej zagadki. Znajdują wiele podobieństw między anonimami wysyłanymi do Ziobry, a tym tajemniczym listem, który przyszedł do sądu z prośbą o uwolnienie niewinnego. Kim był autor tamtego listu? Dlaczego jego pismo jest podobne do wcześniejszych anonimów? Nikt tego nie wyjaśnił. 5 marca 2003 roku, po 10 latach procesu przez wszystkie instancje sądowe, Marek K. zostaje ostatecznie uniewinniony. Zbigniew Ziobro, wtedy już poseł PiS, nie wnosi kolejnego odwołania. Po 10 latach walki składa broń. I teraz pytania. Pytania, na które do dziś nie znamy odpowiedzi. Dlaczego Ziobro przez prawie rok nie poszedł na policję? Sam tłumaczył to brakiem zaufania do organów ścigania. Mówił: nie miałem zaufania do policji, obawiałem się, że podejdą do tego rutynowo. W innym wywiadzie dodał: nic nie możemy zrobić, nic nie wiemy. Nawet nie chcieli spisać protokołu. Musiałem sam znaleźć dowody na tamtych ludzi. Ale to nie do końca prawda. Przez prawie rok sam nie zgłaszał się na policję. A gdy to zrobił, 4 godziny przed umówionym przekazaniem okupu, policja działała błyskawicznie i profesjonalnie. Więc dlaczego przez cały ten czas prowadził prywatne śledztwo? Dlaczego rodzice musieli go przekonywać do zgłoszenia sprawy? W grudniu 1993 roku szantażyści zadzwonili do domu w Krynicy. Grożą rodzicom. Ci są przerażeni. Konsultują się ze znajomym wysokiej rangi policjantem. Ten radzi, żeby tego nie lekceważyli. Rodzice jadą do Krakowa. Proszą syna, żeby zgłosił się na policję. Ojciec mówi, że jeśli syn nie pójdzie, to on sam złoży doniesienie. Z zeznań Jerzego Ziobry powiedział, że jest dorosłym człowiekiem i sam będzie o tym decydował. Dochodzi między nimi do kłótni. Dlaczego Ziobro się opierał? Co go powstrzymywało? Dlaczego tak bardzo nie chciał iść na policję? I najważniejsze, kto w takim razie szantażował Zbigniewa Ziobrę? Bo ktoś przecież to robił. Anonimy były prawdziwe. Telefony z groźbami były prawdziwe. Szantaż był. Marek, mimo wszystkich oskarżeń, mimo 10 lat procesu, mimo tego, że jego życie zostało zniszczone, powiedział coś zaskakującego. Mam wiele niechęci do mojego dawnego kolegi, bo bardzo wymęczył mnie tymi oskarżeniami. Ale żal mi też go, bo ktoś naprawdę go szantażował. Mam wrażenie, że on wie kto. Inni znający sprawę uważają podobnie, że Ziobro od początku wiedział, kto jest prawdziwym sprawcą i miał swoje tajemnicze powody, żeby go nie ujawnić. Może dlatego przez rok prowadził prywatne dochodzenie, w którym założył z góry, że udowodni winę swoim kolegom? Żeby odwrócić uwagę śledczych od prawdziwego sprawcy? Dlatego kolegom przekazywał fałszywe informacje? Dlatego prowokował i gromadził dowody na ich niekorzyść? Ale to tylko spekulacje. Twardych dowodów na te teorie nie ma. Jest jeszcze jedno pytanie. O systemie sprawiedliwości. Adwokat Jan Kuklewicz wspominał po latach: trudno doszukać się w praktyce sądowej takiego zaangażowania oskarżyciela posiłkowego. Do tego jeszcze dochodziło niespotykane prowokowanie w celu ustalenia materiału dowodowego, który miał służyć jego sprawie. 3 ekspertyzy grafologiczne. 3 różne wnioski. Pierwszy biegły badał 53 godziny. Wynik: winny. Drugi biegły przeprowadził szersze badania. Wynik: prawdopodobnie niewinny. Trzeci: najlepsi eksperci w kraju, 174 godziny badań. Wynik: definitywnie niewinny. Co to mówi o wiarygodności takich ekspertyz? O tym, jak łatwo można kogoś oskarżyć na podstawie opinii jednego biegłego? Historia ma jeszcze jeden rozdział. Epilog, który pokazuje, że ta sprawa nie zakończyła się na uniewinnieniu. 2 miesiące po ostatecznym wyroku uniewinniającym Marka K., ktoś składa na niego doniesienie w innej sprawie. Rzekome przekręty w zarządzie zakładu, którego był członkiem. Miejscowa prokuratura bada sprawę.
Nie znajduje podstaw do wszczęcia śledztwa. Ale sprawą zajmuje się prokuratura krakowska. Zarzuty stawia prokurator Agata Gałuszka-Górska, zaprzyjaźniona z Ziobrą. Później, za czasów dobrej zmiany, awansowana na zastępcę prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Ta sprawa też kończy się uniewinnieniem. Dostaje 5000 złotych odszkodowania. Zbigniew Ziobro w wywiadach mówił, że tamta sprawa ze studiów była dla niego formującym doświadczeniem. Cytuję: to przykre doświadczenie z czasów studenckich uświadomiło mi patologię wymiaru sprawiedliwości. Zdecydowało też o tym, że ostatecznie poświęciłem się prawu karnemu. Student, który czuł się zawiedziony przez system, sam stał się częścią tego systemu i zmienił go na swoją modłę. Był ministrem sprawiedliwości. Dwukrotnie. Przez lata kształtował polski wymiar sprawiedliwości. Sędzia Andrzej Zachuta, ten, który napisał o irracjonalności myślenia Ziobry, został zapytany przez dziennikarzy w stanie spoczynku: nie za mocno pan się wyraził? Nie mam w zwyczaju komentować swoich wyroków. Powiem tylko tyle. Jeśli tak napisałem, to miałem ku temu poważne powody i dowody. Co możemy powiedzieć na koniec tej historii? Fakty są następujące. Zbigniew Ziobro był ofiarą szantażu. To jest bezsporne. Ktoś go naprawdę szantażował. Przez rok prowadził prywatne śledztwo zamiast zgłosić się na policję. To fakt. Jego metody były kontrowersyjne. Nagrywanie bez zgody, prowokacje, podawanie fałszywych informacji. Oskarżył 2 swoich kolegów. Jedni powiedzą, to była determinacja młodego człowieka, który sam musiał walczyć o sprawiedliwość, bo system go zawiódł. Student prawa, który lepiej niż policja wiedział, jak prowadzić śledztwo. Ofiara, która nie poddała się strachowi i przez 10 lat walczyła o prawdę. Inni powiedzą, to była obsesja, która doprowadziła do niesłusznego oskarżenia niewinnych ludzi. Student, który przekroczył wszelkie granice etyczne i prawne. Człowiek, który być może od początku wiedział, kto jest prawdziwym sprawcą, ale miał swoje powody, żeby go nie ujawnić. Jedni zobaczą w metodach Ziobry inteligentne śledztwo, niekonwencjonalne, ale skuteczne. Inni zobaczą manipulacje, prowokacje, przekroczenie granic. Sędzia widział irracjonalność myślenia i eskalację nienawistnego stosunku. Ziobro widział patologię wymiaru sprawiedliwości i konieczność samodzielnej walki o prawdę. To była historia studenta, który został oskarżycielem, ofiary, która prowadziła śledztwo, sprawy, która ciągnęła się przez 10 lat i 3 instancje sądowe. Historia o tym, jak cienka jest granica między determinacją a obsesją, między walką o sprawiedliwość a dążeniem do zemsty, między inteligentnym śledztwem a manipulacją. Teraz wy zdecydujcie, czy Zbigniew Ziobro był zaradczym śledczym, który sam musiał walczyć o sprawiedliwość, czy obsesyjnym oskarżycielem, który zniszczył życie niewinnym ludziom. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Jaką wersję tej historii uważacie za prawdziwą?